Drifting. Niezwykle dynamicznie rozwijający się sport motorowy opierający się na bardzo widowiskowym stylu jazdy. Samochody w nim używane, podobnie jak w innych dyscyplinach, posiadają klatki bezpieczeństwa, kubełkowe fotele, szelkowe pasy czy systemy gaśnicze. Ze względu na swoje przeznaczenie różnią się jednak budową. Jako bazę możemy wybrać właściwie dowolne nadwozie, po czym modyfikuje się je ściśle do jazdy bokiem. Sercem driftowozu, podobnie jak każdego innego samochodu, jest silnik. W driftingu nie ma żadnych ograniczeń regulaminowych odnośnie mocy czy pojemności. To też możliwości w jego doborze jest bardzo wiele. W zależności od preferencji, budżetu i fantazji danego zawodnika wybór może paść na silniki 4, 6, 8, 10, a nawet 12-cylindrowe. Tam, gdzie nie ma miękkiej gry, wymagane są wysokie osiągi i niezawodność. Nie ma tam miejsca na eksperymenty. Z tego powodu szczególnie często spotyka się tu dwie konstrukcje. Widlaste 8 LS i rzędowe 6-cylindrowe 2JZ. Silnik 2JZ jest to konstrukcja chyba z lat 80., 90. Silnik, który jest tak prosty, ma w serii rozrząd bezkolizyjny, seryjnie doładowany, ma 330 koni i w takiej seryjnej specyfikacji bez problemu w driftowych warunkach wytrzymuje po podniesieniu mocy do jakichś 650, nawet 700 i bywają takie przypadki. Ja taki przypadek miałem, że 2 sezony mi wytrzymał taki silnik, więc po prostu coś niesamowitego. Ogólnie na świecie ze silniki tunerzy sobie upodobali i ze względu na to, że jakby już wszelkie szlaki są przetarte. Jest jakby dużo ludzi, którzy zajmują się modyfikacjami tych silników, jak i dostępność części, która też dyktuje to, że jest po prostu łatwo zbudować taki silnik, bo wszystko jest do niego dostępne. Bardzo popularnym silnikiem w drifcie jest silnik V8 amerykański, zwany potocznie LS-em. Silnik zawdzięcza swoją popularność temu, że ma bardzo prostą konstrukcję. Jest bardzo łatwy do przerobienia, ma tylko jeden wałek rozrządu na środku w bloku. Wszystkie jednostki, które tak naprawdę w drifcie są wykorzystywane, to się zaczynają od LS1, który ma 5,7 pojemności, LS2 6 litrów pojemności oraz LS3 6,2 litra pojemności. I tak naprawdę na tych konstrukcjach najczęściej budujemy silniki, bo one są po pierwsze najłatwiej dostępne, po drugie są bardzo mocne i bardzo łatwo je przerabiać, bo jest bardzo dużo części do nich. W związku z tym moce wolnosące typu 500, 600, 700 koni oraz doładowane 600, 1000, 1200 koni są bez problemu do zdobycia. Są oczywiście także inne konstrukcje wolnosące, dużo mocniejsze, jeżdżące na sportowym paliwie, posiadające kompresję około 14:1. Można nawet wolnosąco osiągnąć moce pod tytułem 800-850 koni. The best option probably I would choose is the naturally aspirated with some nitrous because it doesn't have potential problems with the intercooler and piping and stuff as the turbo has, and superchargers might have issues with the belts. So turbo and superchargers requires some serious setup, so just to avoid any potential problems. At the same time, naturally aspirated is just fuel and air and just easy go. Silnik to LSX 454, czyli 7,4 litra pojemności, V8, wolnosący z ITB, czyli z 8 przepustnicami, każdy cylinder ma swoją przepustnicę. Reakcja na gaz przede wszystkim jest lepsza i dzięki tym przepustnicom jeszcze mamy większą możliwość, aby rozwinąć dalej ten silnik. Jeżeli chodzi o sprężarki mechaniczne, mamy bardzo szeroki, że tak powiem, wachlarz różnych części. Sprężarki w okolicach 2 litrów dadzą nam około 600-620 koni, a sprężarki 2,7-2,9 litra, takie najnowsze, to już są sprężarki do ponad 1000 koni mechanicznych. Większe sprężarki są olbrzymie, po prostu wystają przez maskę, taki typowy amerykański dragster, wszyscy wiemy jak to wygląda. Ta sprężarka z układem chłodzenia wodnym jest naprawdę przeogromna. Kompresor o tyle jest fajniejszy, że jest napędzany powiedzmy z paska, czyli wszystko rośnie jak gdyby liniowo razem z obrotami silnika, w związku z czym nie ma żadnego laga i fajnie jest to ustawić. Z drugiej strony bardziej grzeje powietrze, ma większe straty, w związku z czym jednak większość osób montuje jednak turbo sprężarki.
Tak naprawdę od 15 lat cały czas posiadam jedno auto, które ma LS-a 2. LS-a 2, który jest całkowicie przerobiony, ma zupełnie inne głowice, zmienione jest wszystko w silniku poza blokiem i nie wiem, deklami głowic może. Praktycznie wszystko, cały układ korbowo-tłokowy, wszystko jest zupełnie inne. Jest inaczej obliczone i na dzień dzisiejszy ze sprężarką na doładowaniach do 1 bara doładowania ten samochód robi okolice 1100 koni mechanicznych. W samochodach do driftu często montowane są instalacje podtlenku azotu, czyli tak zwanego nitro. Instalacja nitro jest używana w silnikach, głównie w silnikach doładowanych. Jest po to, żeby zlikwidować turbodziurę, zmniejszyć tą turbodziurę, żeby turbosprężarka wcześniej już osiągnęła swoje parametry od właściwego doładowania. Jak gdyby wszystkim zawiaduje komputer, muszą być spełnione jakieś tam parametry. Pod tytułem obroty silnika ponad 2700, żeby jakaś tam korba się nie wygięła, jak powiedzmy strzelimy za nisko. To jest raz, dwa, przepustnica otwarta przynajmniej 90%. Temperatura w dolocie też nie za wysoka i doładowanie chyba poniżej 0,7 bara. Wtedy to ma sens, wtedy się odpali i działa. Tak jak w silniku doładowanym podtlenek jest używany w dolnym zakresie, kiedy turbosprężarka już osiągnie właściwe doładowanie, podtlenek przestaje być podawany, więc zużycie tego gazu nie jest duże. W trakcie 2 dni zawodów około 4 do 5 kg schodzi podtlenku, więc nie jest to jakaś duża ilość. W przeciwieństwie do wykorzystywania podtlenku w silniku wolnossącym, powiedzmy w silniku V8 BMW korzystałem z takiej instalacji przez cały sezon. Tam był strzał 100 koni i to nie był strzał z dołu, strzał mniej więcej z połowy zakresu do samego końca, nawet chyba tylko przy samej odcince nitro było odłączane, ale w zasadzie przez cały zakres było podawane nitro i tam podczas 2 dni koło nawet 30 kg schodziło tego gazu. Na najmocniejszych driftowozach można znaleźć naklejkę z oznaczeniem E85. Oznacza ona, że jako paliwo w tych samochodach jest używany etanol. E85. Mieszanina paliwa z alkoholem, zazwyczaj w stosunku od około 20, 25, 15% paliwa. Resztę uzupełniamy alkoholem. Używamy tego paliwa tylko i wyłącznie dlatego, bo na tym paliwie przede wszystkim jest większa odporność na spalanie struchowe. Ten ekspand wszystkich elementów jest dużo mniejszy, trudniej zatrzeć taki silnik. No i przede wszystkim to, co lubimy, no jeszcze można z tego więcej mocy zrobić, tak? W zależności od konstrukcji silnika, no to możemy zdobyć od tam 15 do nawet 30% mocy w górę. No, układ działający na E85 wymusza na nas pewne zmiany, tak? Bo to nie jest normalna benzyna, to jest E85. Tutaj niestety mamy na okolice 20-30% więcej konsumpcji paliwa, samego paliwa, czyli musimy przystosować do tego cały układ, nie tylko wtryski, tak samo pompy paliwa. I przede wszystkim ten cały układ paliwowy na E85 musi być przygotowany do korozji, czyli nie może zawierać żadnych elementów, które ewentualnie mogłyby zajść korozją w momencie, kiedy na przykład dłużej postoi takie paliwo w tym układzie, czyli wszystko musi być nierdzewne albo z tworzyw. Jeżeli chodzi o spalanie paliwa przez samochód do driftu, powiedzmy, który dysponuje mocą 850 koni, tutaj mogę trochę na moim przykładzie, no i jego średnio na zawody idzie między 160 a 200 litrów. Poza większą wydajnością, układy paliwowe w samochodach do driftu różnią się od cywilnych również budową. Oprócz bezpiecznego zbiornika i podzespołów odpornych na korozję, posiadają kilka dodatkowych elementów. Swirlpot jest to dodatkowy zbiornik paliwa, do którego jest tłoczona benzyna lub alkohol ze zbiornika głównego. Stosuje się go w tym celu, ponieważ na zakrętach paliwo przepływa w zbiorniku i pompy nie miałyby stałego zasilania oraz silnik w benzynę. Dlatego też jest ten Swirlpot, w którym cały czas jest paliwo i cały czas silnik dostaje to, co trzeba. W układzie paliwa mamy też chłodnicę paliwa, która służy do schłodzenia paliwa, które jest pompowane dalej do komory silnika, żeby ono docierało jak najchłodniejsze do silnika, bo jest wtedy
no bardziej wydajne. Samochód lepiej chodzi na zimnym, schłodzonym paliwie niż gorącym po prostu. Nie trudno się domyślić, że jeśli nawet układ paliwowy musi być wyposażony w chłodnicę, to i układ chłodzenia silnika powinien być wydajniejszy niż fabryczny. W driftowozach najczęściej chłodnice wody znajdują się z tyłu. Przy układzie chłodzenia i chłodnicy w bagażniku jesteśmy w stanie zastosować dużo większą chłodnicę, dużo wydajniejsze wiatraki z racji po prostu miejsca, które mamy do dyspozycji. Jest dużo bardziej pojemny ten układ, więc dużo łatwiej schłodzić silnik. Chłodnica z tyłu auta ze względu też i na rozkład masy, żeby tych kilogramów z przodu było, a z tyłu przybyło, bo również wpływa to i na przyczepność tylnej osi, żeby ta masa tego samochodu była zbliżona do 50/50. A kolejna rzecz jest taka, że pod maską nie jest wiele miejsca w takich autach i to również jest kolejny plus tej modyfikacji. Kolejnym istotnym układem w silniku jest układ smarowania. Podczas profesjonalnego przerabiania silnika do driftu jedną z ważniejszych rzeczy jest zastosowanie zupełnie innego układu smarowania i przerabianie układu smarowania w taki sposób, żeby olej nie odpływał spod smoka. W takim układzie po prostu musimy sobie całą miskę otworzyć, zrobić ją dużo szerszą, większą i zastosować w środku przegrody, które w jedną stronę umożliwiają spływanie oleju z góry silnika do miski, a z drugiej strony uniemożliwiają olejowi uciekanie na zakrętach. Tam, gdzie jest smok, musi być zawsze olej. Bazujemy na pompach oleju Titan Motorsport. Są to wydajniejsze pompy, natomiast jest to w dalszym ciągu seryjna pompa zbliżona do seryjnego silnika. W silnikach 2JZ, które głównie obsługujemy, nie ma problemu ze smarowaniem silnika, natomiast w silnikach typu na przykład RB25 Dawid Karkosik stosował suchą miskę i jak najbardziej też to zdaje egzamin. Jest to dużo lepsze i dużo fajniejsze rozwiązanie niż zwykły układ olejowy. Sprawdzając suchą miskę, cały zestaw do 2JZ wychodziło to około 30 000, także w porównaniu z 2000 za sportową pompę jest to bardzo duża różnica, która skłoniła nas do tego, że podjęliśmy decyzję, że zostajemy jakby przy seryjnym układzie olejowym tego silnika. W wyczynowych układach często można spotkać dodatkowy zbiornik oleju, czyli tak zwany AccuSump. AccuSump jest to taki jakby akumulator na olej. W momencie, kiedy spadnie nam dosłownie na ułamek sekundy ciśnienie w układzie smarowania, w pierwszej kolejności z tego właśnie zbiornika to ciśnienie jest uzupełniane do silnika. Powiedzmy na jakimś bardzo długim zakręcie, gdzie olej jest w stanie odpłynąć z miski spod smoku, dosłownie powiedzmy na ułamek sekundy, ten olej wtedy z AccuSumpa wchodzi nam w instalację smarowania całego silnika. Stosowanie tak mocnego silnika wymusza również użycie odpowiednio mocnych podzespołów układu napędowego. Wyczynowe sprzęgła przenoszą wielki moment obrotowy na bardzo wytrzymałe skrzynie biegów. W profesjonalnym drifcie korzystamy z tak naprawdę wszystkich rodzajów skrzyń biegów, bo i korzystamy ze zwykłych synchronizowanych skrzyń. Bardzo dużo takich skrzyń jest, ale tak samo korzystamy bardzo dużo już na profesjonalnych zawodach. Jest bardzo dużo skrzyń kłowych, zwykłych typu H, a także sekwencyjnych. Skrzynię kupiliśmy amerykańską GeForce'a. Znaczy jest to skrzynia kłowa, nie jest to skrzynia sekwencyjna, jest to skrzynia w układzie H. Jest to skrzynia czterobiegowa, natomiast z normalnym, powiedzmy normalnym wybieraniem biegów. We are running some Sonus, sequential, 4-speed gearbox, and we've been using that for 5 years already, and we don't see a reason to change something. Dogbox, usually when you're switching from second to third or from third to second, you have to change the position of the gear level and sequential gearbox to avoid any misshifts. Almost impossible. Po skrzyni biegów napęd jest przekazywany do tylnego dyferencjału. Kolejna modyfikacja auta do driftu to oczywiście szpera. Z reguły są to mosty spawane i blokowane jakimś metalem wewnątrz i pospawane.
Natomiast stosuje się dyfry również ze szperami, stosuje się dyfry ze zmiennymi przełożeniami, gdzie jesteśmy w stanie w ciągu 10 minut zmienić przełożenie auta, żeby długość biegów pasowała nam do zakrętów, do formy trasy. Wcześniej jeździłem na szperze płytkowej, na two-wayu i miałem zacieśnienie takie trochę nie na 100% i moim zdaniem dyfer ze szperą, nie 100%, ma przewagę nad dyferem Wintersa i to dosyć spora, jeśli chodzi o prędkość i przyspieszanie samochodu. Ale minusem jest cały czas to, że ten samochód niestety w takim dyfrze trzeba przekładać cały dyfer lub też cały kosz. A w dyfrze Wintersa robimy to w 10 minut, mamy tych przełożeń naprawdę dużo, możemy zawsze wstrzelić się z odpowiednim przełożeniem pod daną trasę i tak, używamy go i jestem zadowolony z decyzji, którą podjąłem, że ten dyfer mam. Of course, it's very helpful because each track requires a different wheel speed, and with Winters differential you can easily change it within 5 minutes and set up your cars for a specific track, and as well they are very strong and durable and almost impossible to break them. Duża moc i odpowiednio dobrana prędkość obrotowa musi być efektywnie przekazana na asfalt. Mogłoby się wydawać, że najlepsze do jazdy w poślizgu będą mało przyczepne opony, gdyż samochód łatwiej się ślizga. W driftingu chodzi jednak o szybką jazdę w kontrolowanym poślizgu, a to mogą zapewnić tylko bardzo przyczepne opony. Opony muszą być jak najtańsze, jak najbardziej przyczepne i jak najdłużej muszą starczyć. Tak by było idealnie, niestety takich opon nie ma. Opony, które są bardzo przyczepne, są bardzo drogie. Opony, które na długo starczają, są nieprzyczepne i to się koło zamyka. Trzeba znaleźć jakiś złoty środek, gdzieś po środku jakieś parametry po prostu sobie powybierać, na których się jeździ optymalnie. Używanie opon no to też budżet. No, ja bym chciał używać 100 opon na zawody, ale mój budżet na to nie pozwala, w związku z czym zużywam powiedzmy około 20 paru. No to kwestia ile masz startów. No. Jak liczysz powiedzmy średnio 30 opon na start, wiadomo, że jak jest mokro, no to ich zużyjesz sporo mniej, ale to się akurat rzadko zdarza, także no 150-200 to jest takie minimum, tak? Niestety na sezon. No. Ciśnienie w oponach też jest to dość indywidualna sprawa, jeżeli chodzi o kierowców i daną oponę, na jakiej jeździmy. No to ja często wyjeżdżam na tor z ciśnieniem rzędu 0,8-0,9 atmosfery w tylnych kołach. Oczywiście to ciśnienie w miarę przejazdu, w miarę rosnącej temperatury podnosi się. No mówimy tutaj o kilkudziesiątych atmosfery. Powiedzmy, jeżeli wyjeżdżam na 0,9 czy na 0,8 czy jednym barze, no to mogę wrócić po 2 pełnych przejazdach nitki toru z ciśnieniem rzędu 1,5 czy 1,6. I to jest, porównując 0,9 do 1,6, jest to praktycznie tak, że na 0,9 mamy strasznie dużo przyczepności, a na 1,6 już ślizgamy się tak, że ciężko byłoby nam utrzymać samochód na asfalcie. No, myślę, że większość kierowców zna jakby i właściwości swoich felg i opon, więc wiedzą i mają jakby jakąś taką graniczną wartość ciśnienia, której lepiej w dół nie przekraczać, bo po prostu doprowadzi się do tego, że zdejmiemy oponę z felgi. O tym, jak ostatecznie będzie się prowadził dany samochód, decyduje zawieszenie. Samochody do driftu są wyposażone w sportowe komponenty dające możliwość regulacji wszystkich niezbędnych parametrów. Ustawienia zawieszenia, czyli kolejny temat rzeka, jeżeli chodzi już o aktualny drifting. Raz geometria, 2 twardość amortyzatorów, to wszystko zależy od samochodu, jakim jeździmy, od opon, jakich używamy, od preferencji kierowcy. Jeden woli, żeby było twardziej, drugi woli, żeby było mięcej. Jedno auto będzie bardziej trakcyjne i będziemy robić wszystko, żeby było bardziej, powiedzmy, precyzyjne i łatwiej się tym jechało. Drugie auto z kolei będzie bardzo mało trakcyjne, czyli nie będzie się napędzało, więc będzie walka głównie, powiedzmy, z amortyzatorami i trochę z geometrią, żeby to auto było szybsze. Przód przede wszystkim musi
dobrze kleić, mieć dobrą przyczepność przy dużym wychyleniu kół. Tutaj w drifcie pogłębiamy ten skręt, żeby był jak największy, wtedy i kierowca ma większy komfort i margines błędu. Negatyw z przodu się robi w celu uzyskania lepiej przyczepności przy mocno skręconych kołach. W zależności jakiej konstrukcji jest zawieszenie z przodu, w jakich kątach koło jest stawiane przy maksymalnym skręcie, wtedy się dobiera odpowiedni kąt właśnie pochylenia tego koła, żeby w momencie skrętu to koło jak największą częścią opony przylegało do powierzchni. W drifcie w zasadzie większość trasy jedziemy z kołami skręconymi albo w lewo, albo w prawą stronę na maksa, więc ma ten parametr bardzo duże znaczenie, mimo że powiedzmy jadąc na wprost nie mamy tej przyczepności tak dużej, bo opona nie przylega całą powierzchnią. W Weisswabie negatyw jest sporo mniejszy niż w klasycznym zawieszeniu. Inaczej rozwiązane wyprzedzenie stworzenia zwrotnicy, przez co koło w momencie dużego skrętu nie kładzie się, dzięki czemu nie musimy robić takiego dużego negatywu jak przy klasycznym rozwiązaniu. Kolejnym ważnym aspektem jest odbijanie kierownicy, czyli podczas przekładania auta z poślizgu w lewą, a w prawą stronę. Po puszczeniu kierownica ma sama wrócić, sama się przełożyć, bo nikt nie byłby w stanie tak szybko odwinąć tej kierownicy, żeby to auto pojechało w drugą stronę. Także to jest kolejne zadanie przedniego zawieszenia. Jeżeli chodzi o tylne zawieszenie, to jest to najczęściej konstrukcja wielowahaczowa. W samochodach, które fabrycznie posiadały na przykład belkę, no to też można modyfikacjami dodać możliwość regulacji i poniekąd przerobić to zawieszenie, żeby było ono bardziej podatne na wszelkiego rodzaju ustawienia. Z reguły koła są w pozytywie, bo jeżeli obniżamy auto, a auto się automatycznie obniża pod obciążeniem i tylne zawieszenie siada, to wtedy również uzyskujemy pełną przyczepność kół do asfaltu. Głównym celem tego wszystkiego jest to, żeby opona miała jak największą styczność z asfaltem, jeżeli chodzi o jej powierzchnię, no bo jak wiemy, im większa powierzchnia, tym więcej przyczepności. No co do zbieżności, to też nie ma złotego środka, bo to też wpływa na to, jakich używamy opon, jak mamy atrakcyjne auto, jak kierowca to odczuwa. Z reguły ustawiamy minimalnie rozbieżny przód i zbieżny tył. Dzięki temu tył lepiej wraca, jest bardziej przewidywalny i też się robi w miarę trakcyjny, natomiast przód chętniej nam skręca. Tak? Kiedyś były inne czasy, bo były słabsze samochody, w związku z czym trzeba było zmusić auto do jechania bokiem, na przykład zawieszeniem, czyli twardo, w miarę nisko, dużo powietrza w oponach, żeby te opony nam się ślizgały. Teraz jest trochę inaczej, bo wszystkie auta są bardzo mocne. Opony mamy wszyscy w miarę podobne albo wręcz takie same, w związku z czym jedyne okienko, w którym możemy tak naprawdę sobie coś pozmieniać, to jest właśnie zawieszenie i szukanie trakcji w ustawieniach zawieszenia. Na tym możemy zyskać przewagę albo stracić, także fajnie jest się na tym znać i po prostu testować. Obserwując współczesne driftowozy, można zauważyć, że ich wygląd nie jest podporządkowany żadnym regułom. Nie ma tutaj zbytniej troski o aerodynamikę. Samochody mają takie kształty, jakie podobają się ich właścicielom. Elementy karoserii mają jednak swoją rolę. Jest nią obniżenie masy. Jeśli chodzi o masę auta, to wiadomo, walczymy z kilogramami, bo jak to ktoś powiedział, masa wrogiem przyspieszenia. Głównie stosuje się części z laminatu ze względu na swoją lekkość i jako taką trwałość. Lub na przykład z karbonu, tak? czy karbonu kevlaru. No jest to oczywiście wielka różnica w masie i też w wytrzymałości. I też jest duża różnica, jeżeli chodzi o wytrzymałość karbonu względem laminatu. Jeżeli chodzi przykładowo o maskę, to kilkukrotna różnica wagi. Jak na przykład maska metalowa może ważyć kilkanaście kilogramów, powiedzmy 15, tak maska karbonowa może ważyć 3 czy 4 kg. Jeśli chodzi o dalszą redukcję masy, no to szyby są zastępowane poliwęglanem. Co jeszcze? No, niektórzy wycinają dachy, wstawiają poszycia dachów też z tworzywa. Samochody w środku są zazwyczaj puste, no nie mają nic oprócz foteli, deski rozdzielczenia części, która jest też wykonana z laminatu czy z karbonu. Nissany 200SX, S-Chassis można i S13 odchudzić, nie wiem, do 1100 kg albo i mniej. Jeśli chodzi o modyfikację układu hamulcowego, to tak, przede wszystkim ten układ hamulcowy musi być wydajny, stosunkowo lekki, żeby ta masa nieresorowana auta to raz, a dwa, ogólna masa auta nie była zbyt wysoka.
Co więcej, stosuje się zawory, którymi jesteśmy w stanie regulować rozkład siły hamowania pomiędzy przednią a tylną osią. Z reguły wszyscy ustawiają na większą siłę z przodu, ponieważ podczas przejazdu możemy korygować kąt wychylenia auta, prędkość, hamując lewą nogą. Dlatego też, żeby nie zwalniać tylnej osi napędzonych kół, mamy większą siłę hamowania z przodu. A jeżeli chodzi o hamulce ręczne w samochodach do driftu, to najczęściej są one na totalnie oddzielnym układzie, czyli po prostu mamy dołożoną drugą parę zacisków na tylnej osi, która jest połączona z hamulcem ręcznym, z samą dźwignią, która jest umieszczona oczywiście w środku auta, ale jest totalnie oddzielnym obiegiem względem tego oryginalnego nożnego hamulca. Kompletny driftowóz jest bardzo skutecznym narzędziem do jazdy w poślizgu. Praktyka pokazuje, że każdy samochód można przystosować tak, by móc wygrywać. Przykładem na to jest z pewnością Opel GT Pawła Treli, w którym bardzo dużo czasu zajęło odpowiednie zbudowanie i zestrojenie zawieszenia. To znaczy tak, no po pierwsze punktów mocowania zawieszenia nie mogę zmienić, bo nie pozwalają mi na to regulaminy, w związku z czym tego nie zmieniałem, to jest wszystko seryjne, natomiast wahacze, amortyzatory, to jest wszystko budowane, zwrotnice, jak gdyby to jest wszystko w miarę projektowane przeze mnie i wykonane przeze mnie, ewentualnie według moich jakichś tam powiedzmy wytycznych. Amortyzatory też były budowane głównie pod to auto, no bo seryjnie wiadomo, no trochę inne siły są, trochę inaczej auto waży. Moje wahacze są dłuższe, po to, żeby auto było szersze. Inaczej jest skonstruowana zwrotnica, w związku z czym też na amortyzator i na sprężynę działają inne siły. Także to wszystko przy projektowaniu amortyzatorów w firmie, która tym się zajmowała, po prostu podałem na zasadzie auto waży tyle, ma takie przełożenie wahaczy, amortyzator jest mocowany w takim miejscu, jest takie przełożenie ruchu amortyzatora do ruchu koła. Poszczególne koło waży powiedzmy tyle i tyle, chcę, żeby auto działało tak i tak, no i oni mi to wstępnie przygotowali już powiedzmy w finalnej wersji, no i teraz już odpukać od kilku lat, jak mamy Olinsa, to auto naprawdę fajnie się prowadzi. Budowa samochodu do driftu nie musi oznaczać wielkich problemów. Istnieją modele, w budowie których szlaki są już przetarte. Zalicza się do nich Nissany 200 SX i BMW serii 3 różnych generacji oraz Toyotę GT86 wraz z jej bliźniaczymi konstrukcjami Subaru i Scion. Niezależnie od wyboru, dany samochód cały czas podlega kolejnym ulepszeniom w celu zdobycia przewagi nad konkurencją. No, drifting jest sportem, który cały czas się rozwija i tak samo kierowcy się rozwijają, są coraz lepsi, jak i sprzęt. Każdy zimowy sezon praktycznie każdy kierowca spędza na ulepszaniu swojego samochodu, bo co roku można wprowadzić jakieś kolejne modyfikacje, które spowodują, że będziemy mieli mocniejszy samochód, który koniec końców będzie szybszy przez to, że ma więcej mocy, czy w jakiś sposób będziemy mogli mu jeszcze dołożyć przyczepności, o którą tak walczymy. Patrząc na to, jak wyglądał drifting i samochody do driftu 10 lat temu, no to dzisiaj jest to jakaś przepaść technologiczna i one są nieporównywalnie mocniejsze, szybsze i bardziej przyczepne. Jakby mielibyśmy, jak ja miałbym osobiście opisać, co właśnie składa się na taką receptę na wygraną w danych zawodach, to powiedziałbym, że właśnie niezawodny samochód i jego przygotowanie. Kiedyś ktoś mądry powiedział mi, że zawody wygrywa się z warsztatu, co jest przenośnią do tego, że dobrze przygotowany samochód, który nie zepsuje się w środku zawodów, może nam pomóc i doprowadzić do tego, że zwyciężymy czy zajmiemy wysoką lokatę. Topową ligą driftingową jest na pewno Formuła Drift. Samochody w niej startujące wyróżniają się bardzo wysokim stopniem zaawansowania. Main difference probably the budget and the components they are using. In FD, most of the cars has the best ingredients, all the chromoly parts, and they don't break as often as here. So in general, I would say it's reliability and quality of the parts. Driftowozy budowane w Europie dorównały już poziomem zaawansowania swoim odpowiednikom w USA.
Dowodem na to mogą być Nissany S15 Team Worldhouse, które zostały zbudowane w Polsce, a których kierowcy wygrywają zawody Formuły Drift. Są one zbudowane na topowych częściach. Silniki 2JZ o mocy 900 koni mechanicznych wyposażone są w układy wydechowe produkcji G-Garage, suche miski oleju i bezpośredni wtrysk podtlenku azotu. Wymagania sędziów często zmuszają kierowców do szybkiej jazdy bardzo blisko ścian. Ocieranie się o bandy tylnymi zderzakami czy doklejanie się do samochodu innego zawodnika jest bardzo widowiskowe, ale i ryzykowne. Oprócz kolizji zdarzają się również awarie. Mechanicy wykazują się wtedy niesamowitym tempem pracy. Niezależnie od tego, czy problemem są skutki uderzenia, czy awaria, robią co w ich mocy, by zawodnik mógł szybko wrócić na tor. W przypadku większych problemów są w stanie nawet wymienić cały silnik. Jak się teraz obrócisz, to zobaczysz tylne całe zawieszenie. Romantor zostało zdemontowane, wisi na 4 śrubach. Zostało zdemontowane w 15 minut, czyli jak widzisz, możemy szybko daną część wymontować z naszego auta i to usprawnia nam serwis. Pierwsza runda Drift Masters na torze w Poznaniu tak naprawdę dla mnie okazała się bardzo pechowa, ponieważ urwał się zawór. Po 3 okrążeniach, które zdążyłem ujechać na torze, w niedzielę udało nam się wystartować z nowym silnikiem, który składaliśmy przez całą noc. Niestety druga awaria w pierwszym przejeździe w kwalifikacjach, pękły półki tłoka i niestety nie byłem w stanie dalej wystartować. Mechanicy podczas zawodów mierzą się z wieloma wyzwaniami. Urwany wahacz czy wał napędowy nie stanowią dla nich problemu. W warunkach polowych naprawiają oni skrzynię biegów czy też wymieniają uszczelkę pod głowicą. Ich heroiczny wysiłek nie jest widoczny dla publiczności, ale to dzięki nim widowisko może trwać. Sytuacja robi się jednak poważna, gdy awaria lub kolizja wydarzy się podczas walk w parach. Pośpiech i zręczność jest wtedy nie do przecenienia. When you build a car, you have to think ahead, few steps ahead to make the parts and fabrication and construction of the several items that is easy removable and easy to install. So to make it as easy as possible for the mechanics, like the quick change, fittings for the pipes, and when you build a car, you have to prepare for that. Pomimo niezwykłej zaradności mechaników, którzy są w stanie naprawić silnik przez noc, przed zawodami zdarza się, że kolizja jest bardzo silna i sieje zniszczenia, których nie da się naprawić podczas zawodów. Dzwon w Płocku. No cóż mogę powiedzieć na ten temat. No, było trochę za szybko i trochę za szeroko. No i niestety tyłem auta uderzyłem w bandę betonową. Odwinęło mnie, także uderzyłem również przodem. Uszkodzenia samochodu były na tyle duże, że w sumie musieliśmy wstawić ćwierć nadwozia z przodu. Wielkie podziękowania dla Jurka Tecława za wyprostowanie nadwozia. Wstawiliśmy tą ćwiartkę, no i całe auto trzeba było przygotować od nowa i w sumie było na to miesiąc czasu do kolejnej rundy. No rozebrane wszystko w drobny mak, od nowa malowanie, spawanie, prostowanie.
nieszczęsny płot, tak? No ogólnie był trochę niefart, bo tak naprawdę po pierwsze był niefart, bo no, Płock jest takim specyficznym torem, ponieważ jest to budowane jak gdyby betonowymi barierami dookoła, w związku z czym sporo gumy się zbiera przed tymi barierami, a nie gdzieś tam sobie, tak? No i pech był taki, że kawałek gumy poderwany przez przednią oponę odbił się gdzieś tam od maski, wpadł sobie pod pasek wspomagania, ten pasek wspomagania mi zrzuciło. I w związku z tym straciłem wspomaganie kierownicy, także od razu mi tam ten samochód gdzieś tam wyrwało po prostu na bok. A ponieważ trafiłem dokładnie w tą uliczkę wyjazdową, no to nadziałem się lewym przednim kołem jak gdyby na betony na sztort czołowo, a prawym przednim kołem w słupek od bramy, która była zaraz obok. W związku z czym no auto dalej nie pojechało, pokrzywione podłużnice, jakieś tam belki od zawieszenia, które powywijało, powchodziły w miskę olejową, w związku z czym myślałem, że po silniku też będzie, bo olej wszędzie się porozlewał, także wyglądało to słabo. I tak naprawdę, pierwsza myśl, że wkurzeni, więc raczej szybko tego nie odbudujemy, bo nadwozie tak naprawdę odpisane, więc nic z tego nie będzie. No ale powiedzmy 2 dni później, no dobra, w sumie mamy do zawodów kolejnych jakieś tam 3 tygodnie, no może się uda. Mam drugie nadwozie, które jest totalnie seryjnym nadwoziem, które no, na początku nie miało klatki, nie miało nic, tak? To wszystko po prostu musiało być zbudowane totalnie od nowa, czyli klatka, powycinanie wszystkich jakichś tam rzeczy, które miały być powycinane, odbudowanie całego przedniego zawieszenia, no bo lewe koło dostało od tych betonów, prawe od bramy, więc amortyzatory, wahacze, zwrotnice, no to wszystko trzeba było albo naprawić, albo zrobić od nowa. Też sporo firm gdzieś tam nam w tym pomogło, żeby po pierwsze zrobić to tanio, bo nie byliśmy jakby przygotowani na takie straty finansowe, a po drugie, żeby w ogóle to zrobić w odpowiednim czasie, tak, bo no, Opel jest to ogólnie na tyle nietuzinkowym i customowym projektem, że ja to tak naprawdę wszystko przy nim robię sam, w związku z czym którakolwiek firma, która miałaby się za cokolwiek wziąć, no to nie jest tak, że w ciągu dnia, nie wiem, dorobią mi zwrotnicę czy wahacz, no bo trzeba to wszystko pomierzyć, narysować, zaprojektować i dopiero zrobić od nowa, więc trochę to czasu zabiera, ale odpukać, no tam w ciągu powiedzmy tam tych 2 tygodni z haczykiem auto udało się odbudować i w Toruniu żeśmy wystartowali. Odbudowa całego driftowozu w mniej niż 3 tygodnie była wyczynem, o którym było głośno w środowisku driftingowym. Pokazuje on, do czego zdolni są ludzie motywowani pasją i chęcią współzawodnictwa. Nic więc dziwnego, że owocem ich pracy są tak wyjątkowe pojazdy. We've been racing in different championships in all the possible levels, and based on our experience and what we have learned over the years, we don't keep the secrets and we share them with the customers, and we offer exactly the same parts we are using because they are proven, tested, and we know it works, and we are not ashamed to sell something that we know it won't work. We would be more than happy to build a brand new car for the customer from A to Z and just give him keys and it's ready to race, and to avoid any potential problems while you've been doing that everything yourself. Fenomen driftingu według mnie polega na tym, że jeżeli chodzi o samochody, to praktycznie nie mamy ograniczeń w tym, jak one mają wyglądać i ile mogą mieć mocy. To jest fajne. Chyba nie ma żadnego innego motorsportu, gdzie regulaminy dopuszczają jakby modyfikację silników bez górnej granicy mocy ani momentu obrotowego, jakim mogą dysponować. No i też jakby przyciąga to ludzi i rzesze fanów, no bo tak jak mówię, nie często jest tam dane oglądać kilkuset konne samochody, czy też takie, które mają 1000 i ponad koni. I to jest w tym wszystkim fajne. Drifting. Sport mechaników, którzy początkowo budowali swoje samochody własnoręcznie, starając się jak najlepiej przystosować je do jazdy bokiem. Nieustanny wyścig zbrojeń zaowocował powstaniem pojazdów o niepodrabialnym charakterze. Przeobraziły się one w bestie z silnikami o niemal nieracjonalnych mocach, których dźwięk powoduje ciarki na plecach widzów. Każda ich część ma za zadanie uczynić samochód szybszym, bardziej precyzyjnym i niezawodnym. Poziom zaawansowania tych maszyn ciągle rośnie, a wraz z nim presja na kierowcach. Muszą oni teraz dorównać umiejętnościami osiągom swoich maszyn.